tym odcinku drugi zeszyt KW Karton Model. Jest to Junkers U87 B2 R2 Sztukas. I zapraszam na odcinek. Przejrzymy ten zeszyt, co jest wewnątrz tej wycinanki. W drugim zeszycie wydawnictwa KW Karton Model, jaki się ukazał na rynku, był to numer sygnowany numeracją 345 z 2009 roku. Był model samolotu Junkers U87 B2 i R2 Sztukas. Model był opracowany w dwóch wersjach. Oczywiście skala 1:33. Model opracowany przez pana Waldemara Kalinowskiego. Dodam, że na rynku można otrzymać ten model wprawdzie innego wydawnictwa. Wydaje to wydawnictwo Flame Model. Oczywiście okładka jest inna. Wiadomo, wydawnictwo jakie wydaje taką okładkę też. Natomiast model jest wewnątrz opracowany przez tego autora i też w dwóch wersjach. I tak, jest to wersja Sztukasa w wersji B2 F1 i w malowaniu z frontu wschodniego oraz wersja R2 w malowaniu pustynnym. No i pokrótce pokażę, co jest wewnątrz, ale to już tak bliżej troszeczkę. Wezmę kamerę. I tu mamy pierwsza strona, oczywiście zarys historyczny, dane techniczne samolotu, no i opis budowy. Opis budowy, który jest dość szczegółowo opisany. Podparte to jest rysunkami. Tych rysunków jest ponad 40. I tak na przykład mamy tu też jakby opis tej budowy, etapu i dość szczegółowy rysunek wnętrza kabiny. Tu mamy szablony do samodzielnego wykonania. Oczywiście jak zwykle w modelach głównie przeważa to drut, te elementy do wykonania z drutów, ewentualnie drobniejsze jakieś inne elementy. Dwa arkusze z wręgami na stronach i tak się przedstawiają. Oczywiście można było też cięte laserowo dodatki kupić. I odwrócę jeszcze na następną stronę. I jeszcze na drugiej stronie właśnie mamy też elementy do naklejenia na karton, elementy wzmacniające. I arkusz z rysunkami. Tak się przedstawiają rysunki, oznaczenie numeracji, no i oczywiście jak najbardziej tu etap, jak należy to składać. Tak jak mówiłem, jest ich ponad 40. Przejdę do następnej strony z rysunkami. Rysunki dość szczegółowe. Myślę, że nie będzie tu, aczkolwiek modele są trudne, jak sam autor opisuje, dość skomplikowane i niezalecane dla początkujących modelarzy, raczej już dla bardziej zaawansowanych. Dużo elementów. Model jest dość mocno zwaloryzowany.
jak my to nazywamy, czyli dość bogate wnętrze kabiny, zewnętrzne elementy na modelu. I na tej stronie takie rysunki złożeniowe już. I teraz przejdę do 7 arkuszy, na których są właśnie części i elementy do sklejenia tego modelu w 2 wersjach malowania. I tu mamy stronę arkusz z częściami i to jest malowanie kilku elementów tu w tym malowaniu pustynnym. Nie złożymy tu jakby 2 modeli, dlatego że wnętrze kabiny jest jedno, no i wręgi też są jako elementy do jednego modelu. Natomiast jeżeli ktoś by chciał sobie to jakby skserować, te części wydrukować, no może sobie tutaj złożyć jakby 2 modele, ale tu trzeba uważać na elementy, żeby nie popełnić błędu. I tu już mamy stronę, gdzie są elementy, ale z tą wersją samolotu z frontu wschodniego. Ja tu zbliżę na niektóre elementy, dość ładnie opracowane, odwzorowane. Tu są nity, podziały blach, jakieś napisy eksploatacyjne, elementy, które były na kadłubie, na skrzydłach, na sterach. Tak się prezentują bardziej z bliska. O, tu widać wyraźnie, ładnie są oznaczone te nity. I przechodzimy do następnej strony. No i tu te elementy w malowaniu pustynnym. Tak się przedstawiają. Oznaczenia, właśnie napisy. Ślady eksploatacyjne, oczywiście tam będą też jakieś ślady zabrudzeń. Tu jest takie dość mocne zbliżenie. No i właśnie widzimy tutaj jakieś napisy. Tym bardziej, że to znać na tych kolorach jaśniejszych. Napis czerwony, dość wyraźnie go znać. Widać. Na tej stronie mamy skrzydła, malowanie front wschodni. I tak bardziej z bliska widać. O, tutaj na kolorze jaśniejszym będzie to bardziej widoczne. Wszystkie te nity, podziały blach, ładnie jest to odtworzone. Opracowanie ładne. Także jeżeli ktoś jeszcze dziś znajdzie taki egzemplarz, warto się pokusić o jego zrobienie. Następna strona. Tu mamy stronę właśnie z takimi drobiazgami, drobnica bardziej tego modelu, front wschodni. Następna strona. Tu mamy wnętrze kabiny. Te elementy są na ostatniej stronie,
ostatnia strona, czyli strona okładki. I zaraz pokażę, bo na tej stronie odwrotnej okładki są zdjęcia poprzedniego modelu, czyli Kobry. Tak troszeczkę jest to upodobnione do pewnego wydania, które też stosuje podobną taktykę, że części zamieszcza na tej ostatniej stronie już okładki, ponieważ ona też jest twarda, że tak powiem, karton, który jest tej grubości jak karton z innymi częściami, jest to stosowane. A tak się przedstawiają właśnie bliżej części kabiny. No jak mówiłem, są to dwie wersje, nie są to dwa modele, gdyż części się nie powtarzają wszystkie. No i tak prezentuje się właśnie ten drugi zeszyt wydawnictwa KW Karton Model z modelem Junkerska. Niestety właśnie ukazały się tylko dwa zeszyty tego wydawnictwa, więcej nie. No ale można te modele jeszcze właśnie kupić w wydawnictwie Fly Model. Zostały tam jakby przeszczepione, wydane w tym wydawnictwie tego autora, który opracował w tym, bo są to bardzo ładnie opracowane modele przez pana Kalinowskiego. Dziękuję za uwagę, za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na inne. Teraz już zapowiem, że będą to ciekawe odcinki z modelami, wydawnictwa, które tak troszeczkę przestały się ukazywać na rynku, ale jeszcze wydawnictwo może nie ma nowych modeli, opracowań nowych modeli, ale jeszcze w sprzedaży ukazują się tego wydawnictwa modele. Także zapraszam. Cześć i do usłyszenia, do zobaczenia na kanale.